Wow, jestem pozytywnie zachwycony tym, jak wielu z Was spodobało się Inzoi. A korzystając z tego, że nadal mam dostęp do tej gry, to przygotowałem dla Was mocną porcję faktów, które mocno Was zadziwią. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę i subskrypcji, jeżeli chcecie więcej materiałów z Inzoi i zaczynamy! W Inzoi na ten moment pojawia się 7 rodzajów śmierci. Jest to śmierć z głodu, śmierć od choroby, od zanieczyszczenia, ze starości, moja ulubiona, którą widzicie teraz na ekranie, czyli przejechanie przez auto, brak snu, brak uznania, tudzież takie osamotnienie. Natomiast na ten moment nie został jeszcze stworzony żaden system, jeżeli chodzi o konsekwencje pośmiertne. Nawet jak jakiś zój umrze, to nasza rodzina tak naprawdę na to nie reaguje, ale zgłosiłem to oczywiście do deweloperów i będą oni nad tym pracować. W Inzoi pojawia się 7 grup wiekowych. Jest to noworodek i jego grupa wiekowa trwa 1 dzień, małe dziecko, które trwa 3 dni, dziecko, które trwa 7 dni, osoba dorastająca. W grze ta grupa wiekowa nazwana jest młodzieżą, czyli to jest taka grupa wiekowa między dzieckiem a nastolatkiem i trwa ona 7 dni. Następnie mamy nastolatka, który trwa 9 dni, młodego dorosłego i ta grupa wiekowa trwa 20 dni oraz dorosłego, ta grupa wiekowa trwa 26 dni i grupa wiekowa emeryta tak naprawdę nie została mi przez deweloperów podana. Na ten moment w grze pojawiają się 3 umiejętności i są to umiejętności artystyczne, umiejętności mówienia i umiejętności sportowe, ale oczywiście podczas premiery gry tych umiejętności będzie o wiele więcej. Gra budowana jest na silniku Unreal Engine 5, dlatego taka grafika jest bardzo dobra, natomiast ten silnik mimo wszystko nie jest tak bardzo wymagający i mimo tego, że mam nowy komputer, to ta gra na średnich ustawieniach, mimo tego, że nie wyglądało oczywiście tak dobrze, to działa na tym komputerze starym całkiem płynnie. Inzoi po premierze będzie znajdować się na Steamie, na ten moment nie jest jeszcze ustalone, czy gra będzie płatna, czy nie, oraz jeżeli będzie płatna, jaka będzie jej cena. Natomiast ja szczerze bym się spodziewał, że będzie płatna, no bo nie oszukujmy się. Według deweloperów Inzoi początkowo ma się pojawić tylko na komputery, a w przyszłości będzie również dostępny na PlayStation 5 oraz Xboxie, co może rozwiązać pewne problemy sprzętowe, ponieważ na ten moment wymagania sprzętowe Inzoi są dosyć wysokie, ale twórcy zapewnili mnie, że pracują bardzo mocno nad ich obniżeniem. Twórcy gry pracują również nad różnymi funkcjami multiplayer, takimi jak spotykanie się ze swoimi przyjaciółmi w grze oraz zapraszanie ich do naszych domów w grze. Na ten moment nie wiadomo, czy funkcji multiplayer będzie więcej, natomiast wiadomo, że jakieś na 100% się pojawią. W grze istnieje możliwość wysyłania i odbierania prezentów od znajomych ze swojej listy kontaktów. Czym więcej będziemy mieć kontaktów znajomych, to zapewni to po prostu naszym zojkom więcej paczek pod drzwiami wejściowymi. Może zdarzyć się tak, że od czasu do czasu na świecie pojawią się randomowe postacie z randomowymi zadaniami dla naszych zojków. Możemy je kompletnie olać, albo jakieś takie zadania pomóc im wykonać. W grze pojawia się miasto Dowon, które już widzieliście. Jest ono inspirowane koreańskim Seulem, ale nie będzie to jedyny świat, który będzie dostępny w grze podczas premiery. Obecnie twórcy pracują nad światem o nazwie Bliss Bay, który jest inspirowany Kalifornią, a w szczególności Los Angeles i taki świat w przyszłości również się pojawi. To jest duży plus, ponieważ interfejs w Inzoi można dowolnie modyfikować i przedstawiać okienka według własnych potrzeb i po prostu przeklikać sobie to tak, żeby wam to pasowało, co według mnie jest naprawdę super, że można to modyfikować, ponieważ sobie ustawiłem właśnie tak i naprawdę mi to pasuje. Jeżeli postacie w grze nie myją się zbyt długo i śmierdzą, to inne postacie mogą reagować na to agresywnie. Co prawda to mi się jeszcze nie zdarzyło, ale dbałem o higienę moich postaci. Maszyny takie jak lodówka, kuchenka czy pralka będą się starzeć wraz z upływem czasu. Można zachować je, aby uzyskać taki, wiecie, vintage efekt lub wymienić je na nowszy model. W grze pojawiają się 4 pory roku, które można dowolnie zmienić z poziomu mapy i tak naprawdę te pory roku jeszcze nie oddziaływują na nasze postacie, natomiast jeżeli chodzi o ich wykonanie graficzne, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mamy bardzo realistyczny deszcz, mamy bardzo realistyczny śnieg i wygląda on naprawdę solidnie. I dodatkowo oczywiście mamy również lato i wiosnę, gdzie różne kwiaty kwitną, drzewa się rozzielniają i tak dalej, i tak dalej. Dzieci, młodzież i nastolatki będą chodzić do szkoły w dni powszednie z założonym na plecach plecakiem, więc będziemy wtedy wiedzieli, że kierują się oni do szkoły albo wracają ze szkoły do domu. Kotek w lobby, czyli ten taki boss z gry, zmienia swoją pozę przy każdym logowaniu się do gry, więc zawsze będzie miał jakąś inną pozę. W grze, co mi się bardzo, bardzo podoba, pojawiają się filtry graficzne. Można tam na przykład dzięki temu zmienić grafikę na bardziej kreskówkową, biało-czarną, rozpikselowaną i wiele, wiele więcej, co może
pozwolić osobom, którym nie do końca pasuje tak realistyczna grafika, również na zagranie. Dajcie znać, czy ta grafika taka bardziej kreskówkowa wam się podoba. Dla mnie ona jest za bardzo kreskówkowa, natomiast to również zgłosiłem deweloperom, że można by było zrobić taką grafikę pomiędzy i uważam, że to jest świetny feature, bo wtedy dzięki temu osoby właśnie, które nie przypadają aż tak bardzo za realistyczną grafiką, będą mogły w tą grę zagrać. W grze pojawia się system tworzenia ubrań, będzie w nim można wybierać dowolne kroje, rękawy, dekolty, a następnie dobierać do nich kolory i wzory i ma się to pojawić przy każdym typie ubrań, czyli przy sukienkach, spódniczkach, spodniach, butach itd., więc zapowiada się to bardzo obiecująco. Również w przypadku mebli pojawia się system ich tworzenia, będzie można wybierać różne części mebli, a potem je ze sobą łączyć. Na ten moment jest to dostępne przy lampach i stołach. W grze pojawi się sztuczna inteligencja, która będzie tworzyć dla nas różne wzory, które następnie będziemy mogli nałożyć na ubrania i obiekty i widziałem, że tutaj wasze opinie na temat tej sztucznej inteligencji są podzielone. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja, natomiast rozumiem wasze obawy. I jedna z najlepszych opcji, która mi się strasznie podoba, to to, że do gry będzie można podłączyć swój telefon i pokazać swoją ekspresję twarzy, po czym następnie nasze postacie Zojki będą mogli je odtwarzać, tą naszą mimikę, dzięki czemu postacie będą bardziej naturalne i będą miały bardziej ludzkie ekspresje. W grze na ten moment pojawiają się 3 kariery, możemy zostać sprzedawcą w sklepie, strażakiem albo być takim trainee na gwiazdę właśnie K-popu. Dajcie znać, czy byście chcieli właśnie obejrzeć taki pełen film na temat tego, jak te kariery wyglądają, bo ja byłem dosyć mocno w szoku, jak były one rozbudowane. Dodatkowo wszystkie 3 te kariery są karierami otwartymi i z tego co wiem, wszystkie przyszłe kariery, które pojawią się w Inzoi również będą karierami otwartymi, więc jest to świetne. Natomiast nie ma problemu, również możemy pozostawić nasze postacie samoistnie w ich pracy i nie opiekować się nimi i one tam się sobą zajmą i wykonają tak naprawdę wszystkie potrzebne czynności, które tam trzeba wykonać, także nie martwcie się, że będziecie musieli cały czas się swoimi postaciami opiekować. W grze pojawia się coś takiego jak Miał Store, w którym możemy kupić różne bonusy właśnie za zbierane punkty w Miał Storze. Te punkty można zbierać wykonując różne pragnienia naszych postaci oraz dodatkowo wykonując wszystkie zadania, które mamy, na przykład z pracy. Gdzieniegdzie po świecie krzątają się koty i z tego co wiem, to w przyszłości koty mają być w pełni grywalne oraz ma zostać dodane więcej zwierząt. Jeżeli spojrzycie w grze na niebo nocą, to czasami może się tam pokazać pokaz sztucznych ogni, pokaz dronów i inne specjalne wydarzenia. Postacie w Inzoi posiadają specjalne style chodzenia, na przykład gdy są zmęczone albo chce im się bardzo, bardzo siku i chcą opróżnić pęcherz, no to chodzą inaczej. W grze pojawiają się, co też jest dla mnie mega bardzo dużym plusem, dosyć agresywne interakcje, takie na przykład jak uderzanie w twarz czy policzkowanie i nie są one zasłonięte przez żadną cenzurę, więc widać, że gra mimo wszystko celowana jest dla troszeczkę starszych graczy. Jednak w grze występuje sklep, w którym nasze postacie mogą czytać sobie swojego tarota i dowiadywać się o tym, co czeka ich tak naprawdę w przyszłości, mogą wyrażać tam swoje zakłopotanie swoją właśnie przyszłością i tak dalej, i tak dalej. Z biegiem czasu ubrania naszych Zojków i ich dom będą się brudzić i aby były ponownie czyste, będziemy musieli je wyczyścić ręcznie. Na ten moment w grze niestety nie ma możliwości tworzenia parcel publicznych, natomiast również zgłosiłem to do deweloperów, uważam, że to jest świetna opcja, jeżeli można edytować miasto i parcele publiczne i na pewno by nam się to przydało. Jeżeli chodzi o fakty, to tak naprawdę wszystko. Jest tych faktów dużo, ale zatrzymałem wam jeszcze na jakieś inne filmy, takie bardzo, bardzo secret rzeczy, które odkryłem i wydaje mi się, że nikt jeszcze ich nie odkrył. Jestem ciekawy, co na ten moment sądzicie o tej grze. Naprawdę dla mnie ona zapowiada się na grę dobrą. Natomiast na ten moment w grze jest dużo rzeczy, które są po prostu nie do końca zrobione, niedociągnięte i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że gra jest cały czas w fazie rozwoju i cały czas twórcy ją rozwijają. I mimo tego, że gra jest tworzona lekko ponad rok, to tak naprawdę ta gra wygląda już naprawdę dobrze. Ptaszki ćwierkają, że planowana data premiery gry to jest końcówka 2024 roku i wiele osób zastanawia się, jak to jest możliwe, że tak naprawdę, kurde, w 2024 ta gra potrzebuje jeszcze dużo pracy nad sobą. I oczywiście faktycznie zgadzam się, ta gra potrzebuje bardzo, bardzo dużo pracy i trzeba jeszcze dużo rzeczy w nią włożyć. Natomiast pamiętajcie, że tej gry nie tworzą Europejczycy, nie tworzą jej Amerykanie, tylko tworzą ją Azjaci, a w szczególności Koreańczycy, gdzie kultura pracy jest naprawdę bardzo, bardzo wyzyskująca i oni nie mają tam 8-godzinnego dnia pracy, tylko na przykład pracują 14 godzin i obiecuję wam, że nie jedna osoba pracuje nad tą grą, tylko naprawdę bardzo spory team osób, więc
powiem zupełnie szczerze, jestem w stanie uwierzyć to, że ta gra wyjdzie pod koniec 2024 roku, czyli tak naprawdę no już za rok. I mam nadzieję, że twórcy, że tak powiem, będą nam udostępniać raz na jakiś czas jakieś update'y na temat tej gry, pokazywać nowości, bo według mnie naprawdę warto jest rzucić okiem na tą grę. I bardzo się cieszę właśnie, że to twórcy zaufali nam, twórcom, takim twórcom jak Cotton Sock, English Simmer i Nesmeralda i wielu innym, którzy po prostu pokazali tą grę, bo pokazali też zupełnie inne podejście do marketingu tej gry, pokazali to, że bardzo chcą oni oddać tą grę w właśnie ręce fanów i bardzo pokazali to, że są oni skupieni po prostu na tym, jaki jest nasz feedback, jak my oceniamy tą grę. Na ten moment na oficjalnym serwerze Inzoi pojawił się również temat z listą życzeń, każdy może tam wpisać tak naprawdę wszystko, co chciałby zobaczyć właśnie w tej grze, więc również możecie to zrobić, do czego oczywiście Was bardzo zachęcam. I moi kochani, na ten moment ten film będzie się kończył. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie solidną łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. No i cóż, ja wszystkim Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w kolejnych już niedługo i widzimy się też w niedalekiej przyszłości na streamku właśnie z Inzoi. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, to zachęcam oczywiście do tego, co mówiłem wcześniej. Do następnego, cześć i pa!